Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. Mamy nowy film odnośnie nadchodzącej aktualizacji, więc sobie go wspólnie obejrzymy, jak to mamy w zwyczaju. Od razu mówię, że jeśli temat się będzie powtarzał, nie będzie jakoś rozwinięty o dodatkowe informacje, które mieliśmy w mailu, no to ten temat sobie po prostu skipniemy, żeby sztucznie nie wydłużać tego odcinka, także jeśli jesteście ciekawi czegoś, co tutaj pominę, to możecie się tego dowiedzieć we wcześniejszym filmie. Przypomnę jeszcze o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym, no i przejdźmy sobie do oglądania tego arcydzieła. Hey everyone, and welcome to our latest Call of Dragons Włączmy update napisy. video. Today we're excited 4 klucze, niesamowite. Tutaj macie hasło, możecie sobie wpisać, może wygracie 4 klucze, a my przejdźmy do of the oglądania. secret word hidden in this video, and commented below will have a chance to win in-game rewards. Good luck to all, and let's jump right into the update. Mam nadzieję, że nie dostaniemy tutaj copy strike'a za jakąś muzykę, której tutaj używają. Byłoby głupio. Season of Strife 5, War of the Last Snows is coming soon. Warriors from across Dobra, mamy tutaj nowe menu. Czyżby to było nowe leże smoczycy? Leże wygląda na kopalnię, więc wszystko by się zgadzało. Może to będzie leże nowego behemota również, podobne, bo tamten też ma coś wspólnego z wodą, także zobaczymy. No i mamy tutaj po prawej stronie klasy w miejscu tego motywu przewodniego każdego scenariusza. Także przejdźmy dalej, może się dowiemy czegoś o the tych land have klasach. come together to take on the fierce Frost Dragon. To stand a chance against this mighty dragon, players can choose from 4 different classes: Druid, Engineer, Herbalist, Druid. Co mamy tutaj w opisie? Opis nie mówi nam nic specjalnego. Może dalej coś or będzie? Warlord. Each offering unique advantages on a battlefield. Powiem szczerze, te opisy tutaj to jest chujnie opis, nie dowiemy się absolutnie nic. Mamy tutaj jeszcze poziom trudności danej klasy. No i pytanie, czy te poziomy trudności są, bo są, czy jednak te gwiazdki tutaj sobie możemy powbijać, bo na Warlordzie mamy tutaj 3. poziom trudności. Parę klatek muszę cofnąć. Zielarz ma 1 gwiazdkę trudności, więc będzie najłatwiejszą tutaj klasą teoretycznie. Chyba że możemy te poziomy sobie wbijać, przez co będziemy rozwijali nasze umiejętności, które klasa nam będzie dawała. Być może właśnie za leczenie naszych jednostek będziemy dostawali kolejne tutaj poziomy i będziemy wzmacniali nasze umiejętności. Mam nadzieję, że to będzie na tej zasadzie, bo jeśli te poziomy trudności są, bo są, to no to równie dobrze mogłoby ich tutaj nie być tak naprawdę. No tutaj niestety z opisów nie dowiemy się zbyt wiele. During the scenario registration matchmaking phase, registered realms will be divided into different teams. Teams of similar power will be matched against each other to form 2 camps, the Holy Hammer and the Sworn Shields. A new behemoth with No nie mogę, co my tutaj dostaliśmy? A w ostatnim filmie ich pochwaliłem, że dobrą robotę robili z behemotami, a tutaj mamy hydrę z innym wariantem kolorów. Czy nie mogli uciąć jej 2 głów i po prostu zmienić trochę twarz i byłby nowy behemot, do którego nikt by się nie przyczepił? Mogli zrobić takiego ala węża, który nawet ma nogi i sobie wyszedł na ląd, no. Szkoda. Na pewno szkoda. Przejdźmy dalej, bo tutaj no zawiodłem się troszkę. No szkoda niestety, tak? Nie stworzyli nowego modelu, a mogli, a tak naprawdę mogli. Chyba bardzo im się śpieszyło, żeby zdążyć z 5. sezonem, niestety. shimmering blue scales has a Czy ten Behemoth ma jakieś ciekawe umiejętności? though it Procentówki jak Hydra, będzie miał jakąś tarczę, będzie stawiał jakieś filary koralowe. Także wiecie, mechanika na pewno jest spoko, no tylko ten model mógł być jakiś inny, nie oszukujmy can się. channel the sea. Jak byłby inny model, to byłbym zachwycony, no a teraz to wiecie. Troszkę troszkę niesmak mam. We have 2 exciting new events for you in this update. The first is the Summer Co my tutaj mamy? Mamy nowy motyw miasta, który przypomina palmę. Ten nameplate mi się chyba będzie podobał, więc może go sobie zrobię. Wydaje się ciekawy. Sunshine Zobaczmy, Holiday co jest event. dalej. Fajna, no. Fajny ten nameplate jest. Naprawdę Summer jest Swap niezły. event. Reszta wydarzeń klasyczne, więc nie ma nawet co Second event komentować. is Kurata's Challenge. During the early stages of seasons 1, Kurata. 2 and 3, Nie pokazali nam kuraty, a This szkoda. update introduced Dobra, mamy nowego bohatera. Mardoka. Wizualnie mi się podoba. Lubię takich, wiecie, dzikusów. On wygląda na takiego. Zobaczmy w jego umiejętności. Jego umiejętność wpadania w szał będzie losowa. Mamy 33% szansy na
1000 współczynnika obrażeń w pojedynczy cel. Możemy również przerwać obronę o 50% na 5 sekund. Naprawdę te procenty są potężne. No i trzecim tutaj efektem będzie zadanie obrażeń obszarowych, nawet 3 celom po 600 skill faktora. Najsłabszy efekt to jest ten pierwszy, 1000 skill damage'a to nie jest dużo w pojedynczy cel. Nawet gdybyśmy mieli zawsze 100% szansę na to przerwanie obrony, to myślę, że ten bohater znalazłby się w każdym, ale to w każdym line-upie. Z 50% przerwania obrony to możecie nawet piechotę tutaj meltować, więc gdyby nie tutaj ta losowość, to byłby naprawdę niezły. Druga umiejętność, gdy zyskujemy wzmocnienie w czasie walki, zyskamy 100 punktów szału oraz 20% HP na 3 sekundy. Efekt możemy wywołać raz na 8 sekund. Fajna umiejętność, też mi się podoba. 100 punktów szału to jest 1 sekunda szybciej wpadania w szał, także będziemy mieli większą szansę na przerwanie obrony. Electro Hero Recruit. Trzecia umiejętność, twarde statystyki, 10% prędkości marszu kawalerii oraz 20% fizycznego ataku dla kawalerii, też spoko. Get ready to see. Czwarta umiejętność, nasz legion zadaje 10% więcej obrażeń od umiejętności bohatera oraz otrzymujemy 5% mniej obrażeń. Także spoko, nie? Ogólnie wydaje się być taki mocny na przebudzenie. Jego przebudzenie jest naprawdę ciekawe jak na bohatera epickiego, bo nie mamy jakiegoś zwykłego tutaj wzmocnienia pierwszej umiejętności, tylko mamy tutaj po wpadnięciu w szał nasz legion zyska 15% ataku na 5 sekund, więc naprawdę fajne przebudzenie. Szczerze mówiąc, jak na epickiego bohatera wydaje się być naprawdę mocny i gdyby miał to 50% przerwania obrony zawsze, to on byłby tutaj naprawdę jak legendarny, lepszy niż legendarni bohaterowie. Chociaż i tak może być naprawdę ciekawy i jestem pewny, że będzie używany. On a battlefield. We have also added 10 more exemplars, each with their own powerful abilities. Discover the Springs of Silence, Heart of Kamasi, Breath of Darkent. Dobra, tutaj mamy opisany efekt egzemplara. W oddechu Jargentisa będziemy mieli po prostu zwiększony obszar tego zatrucia oraz będziemy mieli wydłużony czas przerwania obrony. Dragon Skill Armor, Infernal Flame, Red of Spear, Spring Blades, Storm Arrows, Mana Stone Hunter and Spring Bird Feather. No i tylko w oddechu mogliśmy zobaczyć These exemplars dodatkowy are now efekt. available. W komentarzu wrzucę wam link do obecnych ideałów, żebyście mieli tam całą listę. No i oczywiście tę listę, jak te ideały wyjdą, sobie zaktualizujemy. No i kto będzie ciekawy, może tam sobie zerkać. Także przejdźmy dalej. We have added a new category of skills in this update, Holistic Skills. These holistic skills will apply to all your legions, regardless of whether Dobra, the mamy hero has been ikonkę deployed. We've also przy redesigned skillach several holistycznych. gathering engineering To nic follow ciekawego. further to improve combat Dobra, mamy tych bohaterów. Garwood, Madeline, Madeleine. No tutaj Niko. te zmiany były omawiane we wcześniejszym filmie, także możecie sobie tam zerknąć. Rhaegar, Theodore, No i mamy nowych bohaterów, bo o Teodorze tam nie było. Co my tutaj mamy ciekawego? Wygląda na to, że teraz przy wejściu do bitwy i przy aktywacji szarży albo tego efektu elfiej kawalerii otrzymamy na start walki 3 staki konsula. Osobiście myślę, że mega mocny efekt, mega fajny efekt, bo już na start walki, czyli na to pierwsze uderzenie będziemy mieli 3 razy 20, będziemy mieli plus 60% obrażeń od umiejętności bohatera. Theodor moim zdaniem i tak już był w S-tierze dla kawalerii, a teraz po prostu no swoją pozycję tutaj zatwierdził, umocnił. Tochar, co my mamy w Tocharze? U Tochara mamy 50% szans na to, że przy kastowaniu jego pierwszej umiejętności trafimy jakieś dodatkowe legiony. Ile ich trafimy, tego nie jestem pewny, natomiast przy trafieniu w kilka legionów te obrażenia będą rozproszone. Jeśli chodzi o kastowanie, czyli jest to moment, kiedy używamy pierwszy raz naszej umiejętności, raczej to nie będzie działało na tej zasadzie, że na przykład ta druga kula będzie miała również 50% szans na aktywację, tylko raczej będziemy mieli szansę na to przy trafieniu tej pierwszej kuli, no bo wtedy teoretycznie kastujemy naszą umiejętność,
Poza tym mam tutaj wątpliwości, dlaczego opisali ten efekt w umiejętności pod garnizon. No bo wiecie, gdyby to miało działać na Openfieldzie, to dlaczego tego nie dodali na przykład do opisu umiejętności wpadania w szał, tylko dodali to w opisie umiejętności pod garnizon. No zobaczymy w każdym razie, myślę, że to jest tylko i wyłącznie pod garnizon, ale może się mylę. Handling, Tandelin teraz będzie trafiała w 2 cele, a nie w 1 ze swojej 4. umiejętności, więc kolejne wzmocnienie. Dunfell, U Dunfella zmienił się zasięg umiejętności wpadania w szał. Nic więcej tutaj zmianie nie uległo, więc teraz z powodzeniem będziemy mogli używać Dunfella w legionach kawalerii dystansowej. and Mogro. No i u Mogro sytuacja jest identyczna, nic się tutaj nie zmieniło, tylko zmienił się zasięg działania tej umiejętności. I'll have the brand Tu new mamy SVIP SVIP. membership tier. Tutaj napisy Upgrading zasłaniają. Cofnijmy trochę. Nie znam tych bonusów z VIP-a, więc musimy sobie porównać, co tutaj będzie nam gwarantował SVIP. Jeśli chodzi o te bonusy, to mamy chyba 5% prędkości marszu. Na pewno fajny Access bonus. to the exclusive No i to chyba tyle, tak? Więc zyskujemy 5% prędkości marszu, co jest ciekawym bonusem, na pewno dobrym. Dodatkowo mamy jeszcze jedno zezwolenie, plus mamy 5 mikstur. Więc tutaj te bonusy są naprawdę fajne. Zobaczmy jeszcze, co mamy w sklepie. SVIP store. Here, you can exchange honor points for SVIP points, which unlock a variety of unique items. These include marching effects, battle cards, profile decorations, and much more. Next, let's dive into the No i nie zobaczyliśmy ani tych battle cardów, ani exciting new cosmetics. nic więcej. This system can be accessed from the same location. Dobra, tutaj in your będzie city efekt as before. marszu. Customize your city with the range of decorations you've unlocked and make your space truly Efekt marszu tutaj widzę, że nie daje nam chyba nic poza samym efektem wizualnym, więc to jest prawdziwy efekt wizualny, a nie jakieś tam ukryte bonusy, więc to jest na pewno one of spoko. a kind. A co do samego efektu, myślę, że też jest The fajny. exchange house Duration Nic of nowego. Sun US. Dobra, can mamy now nową get listę Lightroom przedmiotów potions at a massive w tym sklepie. 90% resource cost discount. However, the price and quantity remain unchanged. No i when rozwijemy nasze purchasing wątpliwości using merits. teraz. Co my tutaj mamy? Mamy możliwość kupna za surowce, chociaż za 5000 jednostek, jeśli mamy wydać 750 000 golda, chyba słabo opłacalny interes, więc raczej tak czy siak będziemy woleli kupić tylko za zasługi. Ale z tego co mówili, chyba będziemy mogli normalnie kupić tam te eliksiry za zasługi, tylko te surowce to jest chyba jako taki The massive dodatek. 90% No bo resource cost w discount. przeciwnym razie to słabo However, opłacalny Price and interes. quantity remain unchanged when purchasing using merits. After the update, any currently active Livebloom stores will automatically refresh and update their list of available items. Note Oro, to nic prevent ciekawego, accidental nic nie losses. zobaczyliśmy. Confirmation panels have also been added across various stores. Refreshing the Goblin Market or refreshing the Tutaj Merit potwierdzenia na Store pewno will show a spoko, warning kto to chce sobie prevent włączy. accidental losses. No i przede The wszystkim same mamy warning teraz will be shown potwierdzenie when w purchasing sklepie items za from the bursztyny. Amber Store. Tego myślę, że Next, potrzebowaliśmy introduce- tak naprawdę od samego startu. That Tutaj wraps też nic up nowego się nie today's update dowiedzieliśmy, video. no i Have na you tym się found kończy all the ten letters? film. Jeśli miałbym podsumować ten film, to mamy tutaj po prostu większą listę bohaterów, o których nie wspomnieli w mailu. Mamy 4 dodatkowych bohaterów. Mogro, Dunfell, Tandelin i Tohar. Najbardziej tajemniczy jest tutaj Tohar. Czy te obrażenia obszarowe będzie zadawał tylko w garnizonie, czy może będzie zadawał te obrażenia również w Openfieldzie? No i największe zaskoczenie to jest to, że ten bohater epicki, szczerze mówiąc, wygląda dosyć solidnie. No i to mi się podoba, że nawet bohaterowie epiccy wyglądają na dosyć solidnych. Myślę, że każdy z was wie, że taki Waldyr, taka Tara, nawet Gwanwyn z łucznikami sobie dają radę. Myślę, że Marduk również sobie poradzi w Legionach Kawalerii. Nowa aktualizacja wchodzi w życie 12 czerwca. Może do tego czasu dowiemy się czegoś więcej. W każdym razie ja się będę tutaj z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.